tym odcinku zabierzemy Was do niesamowitego, zabytkowego kompleksu Mason, które wciąż jest bardzo mało turystycznym miejscem. Następnie opowiemy trochę o niespotykanej akcji, którą zorganizował nasz hostel, a na końcu przeżyjemy najgorszą jak do tej pory podróż busem. Cześć, jest 1 luty i jesteśmy dzisiaj w sanktuarium Mason, takim bardzo znanym sanktuarium hinduistycznym, które znajduje się niedaleko miejscowości Hoi An, w której się zatrzymaliśmy. Jechaliśmy tutaj na skuterku prawie godzinę, także trochę nam się zeszło, ale poszło całkiem nieźle. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Jest to określane przez niektórych jako wietnamski Angkor Wat. Bilety nas kosztowały 150 000 Hello. gongów. 49 zł za 2 osoby zapłaciliśmy. Zauważyłaś, że może Wietnamczycy mają jakiś taki kompleks? Najpierw porównywali sobie w Hue zakazane miasto, a teraz jakiś Angkor Wat. Znaczy to jest porównywane, to nie jest, że wzorowane Aha, na tym miejscu, tylko jest nazywane jako taki podobny kompleks. Możecie, słuchajcie, wziąć shuttle pasa. 2 km się idzie i jest darmowy. Tak, Więc my także skorzystamy chyba dzisiaj. skorzystamy, tak. Według najlepszej panującej zasady na świecie 0 brzmi lepiej, a za darmo to uczciwa cena. Więc jedziemy busikiem, chociaż tutaj chyba nawet za bardzo nie ma takiej opcji, żeby iść pieszo. Można iść pieszo, 2 Znaczy, km. można, ale taka... No, chyba nic po drodze nie będzie, więc nawet nie ma sensu iść za bardzo pieszo, zwłaszcza jeśli można za darmo jechać. A my i tak robimy tyle kilometrów dziennie, że chętnie korzystamy z darmowych przejazdów. Przed nami plan miejsca, do którego będziemy zmierzać. To są te świątynie wszystkie. Gdzie my jesteśmy? Tutaj jesteśmy. Przy burgerze i napojach Okej. i prezentach. Podobno te są najlepiej zachowane, te C i D. Sanktuarium, w którym się znajdujemy, powstało ku czci boga hinduistycznego Siwy. W 1969 roku, przed bombardowaniem Amerykanów, było tutaj aż 70 świątyń. Niestety zostało tylko 20. Amerykanie postanowili zbombardować te świątynie, dlatego że ukrywał się tutaj Wietkong. W gęstej dżungli, ale w pięknym terenie pięknych świątyń. Zobaczcie, niestety nie możemy schodzić z dróg, ponieważ cały teren jest zaminowany. Słuchajcie, nie wiem, czy to słyszycie. O. Ale ten śpiew ptaków i tego tutaj całej zwierzyny, która nas otacza, jest niesamowita. Słyszysz to cały czas, nie? No słuchaj, cały czas. W każdym razie i tak jest tutaj bardzo mało ludzi. Tak jak idziemy, to raz na jakiś czas kogoś mijamy, więc jest naprawdę fajnie. Przed nami krater po wybuchu bomby. Kurde. Spory, co? Słuchaj, jakbyś tam stanęła, to byś się spokojnie zrównała z poziomem ziemi. No, myślę, że tak. Ten kompleks został ponownie odkryty przez Francuzów w XIX wieku i wyglądał on dużo lepiej niż wygląda teraz. Tak jak już się dowiedzieliście, to miejsce zostało zbombardowane przez Amerykanów. W każdym razie w XX wieku w tym miejscu pojawił się Kazimierz Kwiatkowski. Tak jak już wiecie, miał trochę wpływ na to miasto, na Hoi An w sensie i na te świątynie tutaj też. To było jego ulubione miejsce, spędził tutaj mnóstwo czasu, zajmował się właśnie rekonstrukcją tych budynków. Dzięki niemu tak naprawdę w 90 roku to miejsce zostało wpisane na listę UNESCO. Też ciekawostką jest to, że spędzał tutaj tyle czasu, że 3 razy złapał malarię. A tutaj w Wietnamie, z tego co czytaliśmy, wcale nie jest tak łatwo złapać malarię, bo o ile ona tutaj panuje,
został tylko w niewielkim stopniu. No pewnie w dżungli może być trochę tego więcej. Sanktuarium, w którym się znajdujemy, zostało zbudowane przez obywateli państwa Champa, przez Champów. Mianowicie oni zamieszkiwali i uczęszczali na tym terytorium od II do około XV wieku. Takie są szacunki. Następnie opuścili te terytoria, a to dlatego, że zwiększyła się populacja ludzi wyznających buddyzm i te sanktuaria przejęła dżungla. Ja i prawie bezgłowy, w sumie ten jest bez głowy. Wiecie, czemu one są bez głowy? Francuzi, jak tutaj urzędowali przez dłuższy czas, poucinali głowy właśnie tym posągom i zabrali je do Francji na rekonstrukcję, i żeby po prostu to zakonserwować, z tym, że do tej pory ich nie oddali. Więc te głowy stąd możecie oglądać w Louvre podobno. Ja nie pamiętam, czy one tam były. W każdym razie podobno tam są. Mimo tego, że Wietnam się wielokrotnie już upominał o zwrot, no to Francuzi nie są tym za bardzo zainteresowani. Wietnamczycy po prostu stwierdzili, że zrobią je sami, zrekonstruują i włożą, ale większość jednak ich nie ma, tak jak tutaj widać. Ale to chyba jest ten bokser, bo ma, zobaczcie, jaki nie ma nosa w ogóle. To jest, czekaj, ja Ci zaraz powiem, to jest jakieś zwierzę, które podobno było stawiane przed świątynią Siwy. Nandi się nazywa. To jest święty gatekeeper, czyli obrońca tutaj bramy. Mega polecam tutaj przyjechać, jeżeli chodzi o Angkor Wat, no to się nie równa z tym kompleksem tych świątyń wszystkich, jednakże jest tu taka cisza, taki spokój. Można naprawdę się zrelaksować. Można, to prawda. O Jezu, I podziwia się to wszystko tak jak naszej jednej z ulubionych gry Uncharted. I de facto jest to takie jeszcze dziewicze. Nie ma aż tutaj tak. Tak, można by dużo tutaj turystów. poskakać na Po drzewach. świątyniach i poszukać skarbów. Tak. Coś my takich umiejętności spinaczkowych to chyba nie mamy. Nie no, Plus- dalibyśmy radę. Plus nie mamy zapasowych żyć, jakbyśmy umarli. Tak. Więc chyba nie będziemy jednak W próbować. jednej misji w Uncharted umarliśmy chyba z 900 razy. Tak Ale było. na najtrudniejszym poziomie, żeby nie było. My gramy Dokładnie. zawsze na najtrudniejszym. I to jest Król Julian. Oho, nawet tutaj w przedsionku jest, kurczę, tak przyjemnie, że nawet warto wejść na chwilę się schłodzić. Tutaj są te nowe ściany. Te takie, które wybudowali i tu można zauważyć, że one się po prostu rozpadają. A to jak się przejdzie kawałek dalej, to tutaj są stare. I one są super zachowane. Nic się z nimi nie dzieje tak naprawdę. Te nowe się rozpadają. A czemu tak zostało to zrobione? No bo nie wiadomo do końca, jakiego materiału używali, żeby te cegły ze sobą łączyć. Podobno używali do tego bardzo wysokiej temperatury, żeby to zespoić ze sobą, ale nie wiadomo do końca jak. Więc dzięki tej metodzie to się tak super zachowało. No wiadomo, oprócz tych bomb amerykańskich. W każdym razie te nowe cegły, Wujek sam, pozdrawiam. tak, te nowe cegły już nie wyglądają w tutaj ten sposób, bo nie nowe wiadomo cegły. jak to odtworzyć i po prostu te cegły nie wytrzymują tej pogody, bo to jest bardzo wilgotno. I zaraz jej pleśń przykrywa, więc jest takie... To jest bardzo ciekawe, że niby w II wieku naszej ery ludzie wiedzieli, jak łączyć cegły idealnie, bez żadnych tynków, bez żadnych jakichś tam Tak, zaprawy murarskiej. nawet nie widać, żeby czymkolwiek one No. wyglądają tak, jakby po prostu leżały jedna na drugiej. Położyli je zobaczcie jak prosto. Jakby totalnie Jak nie były normalnie ze sobą od połączone. linijki jakieś. Nie jeden murarz teraz mógłby się uczyć od tych kurde Champów. A u nas jednak tej zaprawy murarskiej się używa. Ale wiesz czemu się używa? Bo jest taniej. Bo zaprawa murarska dużo jest tańsza niż cegła, więc pewnie dlatego. Ale czy jest solidniejsza? Pewnie nie. To chyba w ogóle ich miasto było, nie? No właśnie nie, to podobno był kompleks taki świątynny tylko. Żeby Wam trochę przybliżyć historię, bo jesteśmy w tym kompleksie świątyń czczących Siwę. Siwa jest to jeden z najistotniejszych devów w hinduizmie. Należy do Trimurti, czyli takiego rodzaju hinduistycznej trójcy, w której w skład wchodzi też Brahma i Vishnu. Siwa jest takim aspektem boskości unicestwiającym i odnawiającym, tak się właśnie nazywa, i podobno nosi 1008 innych imion. Ogólnie to jeśli planujecie przyjechać do tego miejsca, to polecamy dowiedzieć się czegoś wcześniej. Oczywiście po to jesteśmy też my, żeby Wam powiedzieć o tym miejscu.
bo na miejscu nie spotkacie za wielu informacji. Po prostu tu są tablice z bardzo konkretnymi rzeczami, na przykład jest jakiś posążek i tam jest informacja, co to jest za posążek. Ale historii całego tego miejsca tu nie znajdziecie. Właśnie to jest jeden z tych budynków, gdzie żeby zabezpieczyć trochę to, co się tutaj znajduje, zbudowano dach. Z tym, że nikt nie przewidział, że ten dach spowoduje, będzie miał skutek taki odwrotny do zamierzonego i to wszystko w środku zaczęło mega niszczeć. To widać bardzo też po tych cegłach, że one się zrobiły takie bardzo suche i zaczęły się kruszyć i odpadać. O, tutaj to też widać właśnie, że niektóre po prostu zaczynają odpadać i jest plan, żeby ten dach zdjąć, bo on nic nie daje, a wręcz no, przez to tylko to miejsce bardziej niszczeje. I nikt nie wie dlaczego tak naprawdę. Pewnie większa wilgotność. A tam jest kolejna ofiara dekapitacji francuskiej. Biedaczek. Willu. Kolejny jest ten bokser. Ten mops. O, mops. Idealnie. Francuzi coś kiepsko ucinali te głowy. Tutaj tego to całego zabrali, aż tylko same stopy zostały. Ta świątynia jest chyba najlepiej zachowana. Paulina? No i inna od reszty, więc... Ona jest takiej bardziej czarnej cegły, a tamte były wszystkie z czerwonej. Chociaż... Ona nie. też jest, myślę, że po prostu tak Może tak była pierwsza i... przyczerniała. Zobaczcie tak naprawdę, jakie to są piękne zdobienia tutaj. Jest to rewelacyjne. Jak oni ładnie ozdabiali ten kamień. Hello. No dobra, temperatura tu jest. Tak, ale mało miejsca trochę. Myślisz, że tutaj mieszkali, żyli? To pewnie jacyś mnisi. Nie mam pojęcia, co się tutaj działo w tych pomieszczeniach. A pewnie dużo historii. Pewnie tak. Naprawdę najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że tu jest tak mało turystów. Jeszcze nie jest to aż tak spaczone, prawda. chociaż dużo autokarów jest tutaj. Przyjechało, to jest jednak ten teren w miarę tak duży, że Ale się tutaj to nie ma rozchodzi. ogólnie aż tak dużo też tych autokarów. W sensie te wycieczki są w miarę tanie, powiedzmy, bo z tego co czytałam, to potrafią kosztować, nie wiem, $30. no 15-30, bo podobno można dużo taniej złapać. No mimo wszystko to miejsce nie jest jakiś super popularne. Pozdro. Mamy wrażenie, trochę jak nad Bałtykiem. Znaczy ogólnie te palmy o tym nie świadczą na pewno. Powinniśmy siedzieć w drugą stronę w ogóle. Wieje mocny wiatr i jest dosyć chłodno i pewnie woda też jest zimna. No nie ma parawanów, to jest słabe. Ale tak czy inaczej trochę jak nad Bałtykiem. Ale woda cieplejsza niż Bałtyk. Słuchajcie, w sumie nie mówiliśmy za dużo o tej kuchni tutaj w tej Hoi An. Tutaj najpopularniejszym daniem jest to, co je Daniel, czyli Kurczak z ryżem. kurczak z ryżem. Plus są jeszcze takie kluski, które się nazywają caolu. Tam pierwsza pozycja. To są takie żółte kluski. Specjalny sposób wyrabiania tych klusków tutaj jest. Jedliśmy je wcześniej w jednym miejscu, ale no nie było szału. Także w sumie... miejscu był już szał. Ale w drugim miejscu był super, a ja mam chicken noodle soup, czyli rosół z kurczaka. Niam, niam, niam. Jak tam moja zupa? O, nie ma. Słuchajcie, nasz hostel ma powaloną akcję. Od 7:15 do 7:30 możecie pić drinki. To jest za minutę. Możecie pić tyle, ile chcecie. Dzisiaj jest danie dnia rum z kolą, więc mamy nadzieję, że to też będzie prawdziwy rum z kolą, nie jakieś tam podrabiańce. Hello. Like two? Thank you. Naprawdę dają na darmo. Thank you. Przyznaj się, ile już wypiłaś? Jeden. Ja już 2 mam za sobą. Możesz stać i walić ile chcesz przez 15 minut. Ale chyba nie będziemy tak robić, bo to jest za słabe. No, ja już mam 4, ale to tak maciubko lała, maciubko, więc poprosiłem, czy mogłaby trochę więcej. Tak chyba patrzyła na to, czy nikt nie patrzy, żeby mi nalać trochę więcej. A też poprosiłeś trochę więcej? Tak. I co, nalała ci? Tak. No właśnie. No bo tylko napijemy.
Czekamy na nasz busik do Quinon, czy jakkolwiek się to czyta. Okazało się, że najtańszy będzie de facto z naszego hostelu. Zapłaciliśmy za ten przejazd 350 000 od osoby, czyli jakieś 57 zł. Generalnie kolejny gościu, który jest bardzo szalonym kierowcą, chociaż Paulina zasypie, jak widać. No, cały czas trąbi, cały czas, o właśnie, ja nie trzęsę tak specjalnie kamerą, to nie jest to, że robię jakiś specjalny efekt, tylko on tak po prostu jedzie, prawo, lewo. Mały update, teraz mamy dużo więcej ludzi i Paulina ma swojego kumpla. Na szczycie są mali, kurde. I tak ją do busiku będziemy jechać jeszcze 4 godziny. Olaf Ferenc, czy to ty? Olaf. Masakra to podróż. Jeździmy jakimiś dziwnymi trasami. No i nie ma klimy. Jest, ale nie działa. Czyli jej nie ma. Co zrobić? Jakby ktoś się pytał, to tak właśnie tak wyglądają pisuary w Wietnamie. Na stacjach, a tam są krany. Trên 30 chạy đi. Là cái gì vậy?